Łączniki schodowe i krzyżowe mają zastosowanie nie tylko przy schodach, jak sugeruje to nazwa. Jest to wygodne rozwiązanie w długich korytarzach, ciągach komunikacyjnych, przedpokojach, ale też w każdym dużym pomieszczeniu. Wyłączamy napięcie i łączymy. W każdej z puszek łączymy ze sobą przewody ochronne. W pierwszej puszce tu będzie łącznik schodowy, w drugiej puszce tu będzie łącznik krzyżowy oraz w trzeciej. Tu znowu zamontujemy łącznik schodowy. Łączymy też ze sobą w każdej puszce przewody neutralne. Połączone przewody ochronne i neutralne układamy w puszkach. Łączymy pierwszy łącznik schodowy od strony zasilania układu. Do zacisku z czerwonym oznaczeniem przyłączamy przewód fazowy brązowy. Teraz wpinamy do dwóch pozostałych zacisków dwa przewody korespondencyjne. Kolejność nie ma znaczenia. W przewodach tych faza będzie raz w jednym, a po przełączeniu schodowym w drugim przewodzie. Pomiędzy pierwszą puszką a ostatnią można podłączyć dowolną ilość łączników krzyżowych. Łącznik krzyżowy łączymy w ten sposób, że do dwóch zacisków oznaczonych kolorem czerwonym podłączamy dwa przewody poprowadzone z pierwszej puszki. Dwa przewody do trzeciej puszki przyłączamy do pozostałych dwóch zacisków. Zasadę działania łącznika schodowego i krzyżowego możecie zobaczyć na jednym z moich filmów. Link w opisie. W ostatniej puszce montujemy znowu łącznik schodowy. Dwa przewody brązowy i czarny poprowadzone ze środkowej puszki łączymy do dwóch zacisków z dźwignią w kolorze białym. Przewód brązowy, zasilanie lampy, przyłączamy do zacisku z dźwignią w kolorze czerwonym.
Wkładamy mechanizmy łączników do puszek instalacyjnych i mocujemy. Nakładamy ramki zewnętrzne, zaczaskujemy ramki wewnętrzne i wciskamy klawisze. Zobaczmy jeszcze raz, jakich przewodów użyliśmy do zbudowania układu. Zasilanie, przewód ochronny, przewód neutralny i przewód fazowy doprowadzony do pierwszej puszki z łącznikiem schodowym. Pomiędzy łącznikiem schodowym i krzyżowym należy poprowadzić 4 przewody. 2 przewody fazowe korespondencyjne, przewód neutralny i przewód ochronny. Pomiędzy łącznikiem krzyżowym a ostatnim schodowym też muszą być 4 przewody. Odpływ, zasilanie do lampy. Tu wystarczy standardowy przewód 3-żyłowy z przewodem ochronnym, neutralnym i fazowym. Włączamy zasilanie i sprawdzamy układ. Każdym łącznikiem można włączyć i wyłączyć oświetlenie niezależnie. Można jednym włączyć, drugim i następnym wyłączyć i odwrotnie. Jak można było zobaczyć, układ łączników schodowych i krzyżowych nie jest wcale taki trudny, a można z jego pomocą wygodnie włączać i wyłączać oświetlenie. Dziękuję za uwagę.